Hej, 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 witajcie serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest kompletnie bez sensu, dlatego Was przed nim ostrzegam. Moi drodzy, może nie powinienem w ogóle nagrywać filmu o Romku, przecież to jest zegarek już tak znany, że aż po prostu każdy o nim wie, więc po co to oglądać, po co to słuchać ględzenia o tym modelu. Ale moi drodzy, ja uważam, że ten zegarek w pełni zasługuje na to, żeby o nim porozmawiać właśnie w takim zaszczytnym filmie. Porozmawiajmy. O! Mrozki puściły, już jest taka ładniejsza troszeczkę pogoda, no wiadomo, w mrozki nie mogłem za bardzo dla Was nagrywać, jeśli chodzi o teren, a lubię właśnie w terenie te filmy nagrywać i dlatego do Was wracam. No oczywiście mam inne, ciekawsze modele na nagranie do tego filmu, ale tak sobie pomyślałem, dlaczegoż by nie, skoro ostatni film był o GA110, to dlaczegoż by nie o tym kultowym zegarku, mimo że tego wszystkiego już tyle było, tyle razy ja też o tym wspominałem, dlaczegoż by nie nakręcić filmu o tym modelu? No właśnie, więc jest ten film. Zegarek kultowy, naprawdę kultowy, to jest naprawdę ikona, jeśli chodzi o Casio G-Shocka. To jest coś naprawdę wyjątkowego i wspaniałego, mimo tego, że wykonany jest tak naprawdę z przeciętnych materiałów, ponieważ szkiełko jest mineralne, koperta jest z plastiku, ale cóż takiego jest wyjątkowego w tym zegarku? No właśnie, cóż to jest takiego wyjątkowego? Moim zdaniem stosunek ceny co do jakości jest znakomity. To jest zegarek bezobsługowy, posiadający solar, czyli zasilanie ogniwem słonecznym. Minimum 10 lat pracy na jednym akumulatorze, a pracy samego zegarka możemy naprawdę dużo dłużej się spodziewać niż jeden akumulator. Jest to zegarek właśnie elektroniczny, posiadający sensory, tak więc nie ma się tutaj co popsuć, oczywiście poza sensorami, które czasami, jak powiem tak, jak nikt w tym nie grzebał, jeśli ktoś coś tam grzebał, no wymieniał na przykład bezel, postanowił wyczyścić coś, gdzieś tam jest taki żel, którego nie wolno dotykać oczywiście, ale mówię to tak tylko w ciekawostce dla Was. Osobiście nie tykamy się, tu się nic nie dzieje. Zegarek jest naprawdę wodoszczelny do 200 metrów, ale jeżeli nie będziemy wymieniać baterii, wiadomo, nie będziemy go rozszczelniać, my jesteśmy pewni tej wodoszczelności w 100%. Tak więc czego więcej chcieć od tego zegarka? Bezel jest tak skonstruowany, że szkiełko jest głęboko schowane, mimo tego, że to jest szkło mineralne, niełatwo jest go zarysować, nawet jak upadnie. No to jest chyba główną zaletą G-Shocka, moi drodzy. Właśnie to jest chyba główną zaletą Casio G-Shocka. Ta prostota, przystępna cena i to, że te zegarki są naprawdę długowieczne, moi drodzy. Prosty zegarek, prosty. No jest wygodny, no nie powiem, że jest jakiś mega wygodny, ale wiadomo, znam nawet kobiety, które go noszą. Także nie tylko jest skierowany do mężczyzn. To jest taka ciekawostka, dałem na grupie ankietę. Jeżeli byśmy my, oczywiście jako mężczyźni, dostali powołani do wojska, czy tam trafili do wojska, wiadomo, jaki byśmy ze sobą zegarek zabrali. No oczywiście na pierwszym miejscu wygrał właśnie Romek, nasz Romek, czyli GW940. Na drugim miejscu w tejże ankiecie był model GWG1000, tak więc widzicie, niedaleko tym modelom jest do siebie, jeśli chodzi o trwałość i przede wszystkim zaufanie użytkowników Casio G-Shocka. Zegarek jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o
kustomizację tego zegarka, jeśli chodzi o wymienne paski, wymienne bezele. Naprawdę mieliśmy masę kolorów do tego zegarka. Również przede wszystkim w oryginalnych wersjach były też wersje limitowane tego zegarka, były też wersje specjalne. Także no naprawdę ten zegarek jest godzien tego zaszczytnego miana, tego wyjątkowego G-Shocka, jednego z tych wyjątkowych, jakie do tej pory były. A jakie mamy wersje naszego Romka? Tak jak powiedziałem wcześniej, ten zegarek posiada sensory. No może to są proste sensory, bo mamy tylko barometr, wysokościomierz, kompas. No znalazło się nam w opcjach, ale to już nie jest sensor, wschody i zachody słońca. No fajna opcja, ponieważ jest to zegarek, który możemy zabrać ze sobą na ekspedycji. No to dobrze jest wiedzieć, kiedy możemy się spodziewać zachodu słońca, wiadomo kiedy wschodu, o ile byśmy zostali na noc, przykładowo w jakimś tam terenie nam nieznanym, prawda? Także moi drodzy, naprawdę fajna opcja. No moim zdaniem brakuje tutaj faz księżyca. No brakuje. W wielu modelach to było. No w tym akurat nam troszeczkę tego brakuje moim zdaniem, ale i tak nie jest, moi drodzy, źle. Tak ponadto mamy tutaj normalne funkcje, takie jak czasy światowe, stopper, timer, alarmy. Taki standard od G-Shocka. Na pewno nie jest to zegarek z fajerwerkami. No, jeżeli ktoś oczekuje smart komputerka, no to nie, no niestety to nie jest to. Ale zwróćcie też uwagę, że smart komputerek na pewno nie wytrzyma tyle lat, co ten zegarek. A ten zegarek może naprawdę wytrzymać bardzo długo, jeśli chodzi o żywotność. Zwróćcie też uwagę, to nie jest zegarek wskazówkowy, nie mamy tu silniczków, nie mamy tutaj wskazówek. Mamy tylko wyświetlenia cyfrowe. To jest naprawdę technologia, która naprawdę może długie lata bezproblemowo działać. Moje pierwsze zabawy z sensorami z tego modelu GW9400 właśnie polegały na wysokościomierzu. Ja miałem takiego hopsia na punkcie sprawdzenia, na jakiej ja się znajduję wysokości. No ja się tak męczyłem z tym wysokościomierzem, no bo to jest wiadomo wysokościomierz, który działa na zasadzie barometru. Więc wiadomo, te pogody się zmieniały, te moje kalibracje nie były zbyt częste. Ja też znajdowałem się w miejscach, w których ja po prostu nie wiedziałem, jaka jest wysokość, więc nie mogłem go prawidłowo skalibrować. Tak więc, moi drodzy, no niestety, ale to było tak zwane moje męczenie się z tym wysokościomierzem na początku. Później no, nauczyłem się, jak to działa, jak to powinno być kalibrowane dokładnie.
kiedy to powinno być kalibrowane, no ale myślę, że każdego początki z danym modelem będą różne. No, później wiadomo, no, już z wysokościomierza bardziej korzystam GPS-owego, no oczywiście nie w tym zegarku, ale to już jest inna bajka. Ja w tym momencie rozmawiam z Wami na temat tego zegarka, więc no po prostu rajcowało mnie to, na przykład zwróćcie uwagę, że znajdujemy się na 152 metrach, załóżmy, że jest to wartość prawidłowa, no to po prostu mamy ten +2, ten minus, jeśli będziemy oczywiście w dołku, będzie minus, i będziemy wchodzili na górkę, będzie plus. To jest mega fajne, bo możemy zobaczyć różnicę tych wysokości, no naprawdę fajnie to jest. Jeżeli go dobrze skalibrujemy, pogoda będzie w miarę normalna, no teraz jest taka, że tak powiem, jest tendencja spadkowo ciśnienia, więc też nie jest tak do końca, zegarek jest mega czuły, wszystko wyczuje. Ale na krótkim spacerze no nie powinno mieć to naprawdę większej różnicy. No ale właśnie od tego barometru zaczęła się ta moja właśnie przygoda z tymi sensorami w tym oto modelu GW9400. Chociaż muszę się też przyznać, że kompas naprawdę ma świetny ten zegarek. Nie mogę nawet złego słowa powiedzieć. W GWG 1000 kompas często lubił się rozkalibrować. Musiałem go ponownie kalibrować. Tutaj naprawdę nie trzeba tej kalibracji przeprowadzać. Muszę naprawdę ten zegarek za to pochwalić. Tak więcej. Tak z własnego doświadczenia, no tak więcej. No, barometr jest fajnie wiedzieć, fajnie znać ciśnienie. Lubiłem korzystać w ogóle w zegarkach G-Shocka z autoledu bardzo często, z tego podświetlenia na ruch ręki. To naprawdę jest fajny. No i dla mnie liczy się to, że zegarek jest mega czytelny, że dobrze pokazuje nam dzień, miesiąc oraz po prostu datę, godzinę, że to jest po prostu czytelne, że to jest synchronizowane z zegarem atomowym. To jest mega dla mnie ważne, żeby znać dokładny czas i myślę, że za to właśnie, za tą trwałość, za te dokładne pomiary i za tą odporność kochamy wszyscy G-Shocka. No może ja się powtarzam, ale taka jest niestety prawda, że właśnie za to kochamy tego G-Shocka. No może już tam dzisiejsza młodzież odchodzi od tego, od tej trwałości kosztem innowacji, kosztem tych nowinek technologicznych, tych cudów. Ale no muszę powiedzieć, że ja jeszcze jestem z tej starszej daty, że dla mnie liczy się jednak ta trwałość o wiele więcej niż właśnie te innowacje i nowinki techniczne. Bo dzisiaj są, jutro zawsze będzie coś nowszego, coś modniejszego, coś fajniejszego. No a nie ukrywajmy, zegarek za kilka tysięcy, czy nawet za ponad 1000 zł, no to no nie kupujemy go na rok, na dwa, prawda? I też chcemy, żeby był niezawodny, a nie na przykład pójdziemy w teren, na przykład tak jak mówiłem o tej ankiecie, że do wojska zabierzemy go na rękę, idziemy sobie do armii. No fajnie smartwatcha zabrać, prawda, do armii, ale raz, że ten smartwatch może nie podołać zadaniu, to dwa, to gdzie go naładujemy na polu? Na przykład tu jest, to mamy pole, tak? Gdzie go naładujemy na tym polu? Gdzie mamy gniazdko? A ten zegarek wystarczy naprawdę wyeksponować na słońce i on działa, moi drodzy, naprawdę. On nie potrzebuje dużo energii, nie ma wskazówek, więc tej energii naprawdę nie potrzebuje dużo. No to jest naprawdę prosty, trwały zegarek. Ale nic nie jest niezniszczalnego. O tym też należy pamiętać. Przy normalnej eksploatacji jest to zegarek naprawdę trwały. Moi drodzy, pamiętam doskonale te czasy, w których ten zegarek, nasz Romek, był bardzo mega popularny. No ostatnio, no niestety, ale
troszkę mniej jest tego zegarka. Moim zdaniem już zapominamy o tym zegarku, a to jest naprawdę wspaniały zegarek i nie powinniśmy o nim zapominać. Ciągle jest dostępny jako nowy. No natomiast już po prostu troszeczkę cichnie i na grupach, i w ogóle wśród użytkowników. Kto go zakupił, kto go posiada, to ma, no ale już jakoś tak o nim troszeczkę cichnie. Pamiętam także te czasy, kiedy użytkownicy G-Shocków posiadali model GW9400, nie jeden, a na przykład aż 10 czy 15 tych zegarków. Każdy zegarek był w innej odsłonie. Niektóre były przerabiane po swojemu, niektóre były w wersjach specjalnych. Także był straszny boom na te zegarki. Powstało wiele różnych grup miłośników właśnie tego konkretnego modelu. No a teraz tak powoli jakoś to powolutku, po cichutku zanika. No oczywiście jeszcze wiele osób go posiada, wiele osób go nosi, wiele osób się nim lubi pochwalić, ale ostatnio zauważyłem, że już te nowe modele tak jakby powolutku zaczęły wypierać te starsze G-Shocki, a to naprawdę jest wspaniały zegarek i naprawdę warto o tym zegarku rozmawiać, warto ten zegarek posiadać, warto go nawet nie dla miłośników, dla zwykłych użytkowników zegarków założyć na rękę i ponosić i zobaczyć, jaki to jest naprawdę fajny zegarek i docenić jego zalety. Myślę, że brakuje nam już tych G-Shocków, tych takich zwykłych zegarków, które to właśnie podbiły nasze serca, to prostotą, to ilością wymiennych bezeli, wymiennych pasków, oczywiście w różnych kolorach, tej kustomizacji, tej niezniszczalności. Ja osobiście od G-Shocka nigdy nie oczekiwałem fajerwerek, nigdy, żadnych. Ja ceniłem sobie prostotę, tą niezniszczalność tego zegarka. Przede wszystkim ceniłem sobie dokładność pokazywania czasu, synchronizację radiową, od której też już teraz te nowe modele zaczynają powoli odchodzić, za co bardzo ubolewam, bo to jest bardzo fajna rzecz, ta synchronizacja czasu. No właśnie za to chyba kochamy wszyscy tego G-Shocka, moi drodzy. Casio Rangeman, no chłop ze wsi, tak? No ale dlaczego ten chłop z tej wsi? O co to chodzi, co? Nigdy się nie zastanawialiście nad tym. No właśnie, to jest taka fajna ciekawostka. Czyżby to był zegarek dla rolnika? No może nie do końca, ale zegarek na pewno poradzi sobie w trudnych rolniczych warunkach. Na pewno nie jest to zegarek, który by sobie nie poradził. No dobrze. Ja wiem, ma minusy. I to duże minusy. No, ale we wszystkim się coś tam znajdzie. No dobrze, koperta jest plastikowa, ja to rozumiem doskonale. Obrywają się uszy, no może to nie jest jakaś plaga tego modelu, ale często się o tym słyszało. No dobra, ale teraz tak, jeżeli ja ten zegarek używam normalnie, noszę ten zegarek powiedzmy na co dzień, w miarę normalnych tam warunkach, nic z nim aż takiego nie robię, no go po prostu pracuję, używam, no wiadomo, no tyram tym zegarkiem, ale nie w taki sposób, żebym nim po prostu tłukł, nie? Czy na przykład, no wiadomo, nie zapinam go aż tak, że jak ścisnę, wiadomo, pięść, to aż mi pęka normalnie od tego nadgarstka, no ale ten zegarek to wytrzyma, ale to nie o to chodzi.
chodzi tu przede wszystkim o to, że wypadki zdarzają się z tymi zegarkami w taki oto sposób, że ktoś jedzie na nartach, ktoś ma jakąś kraksę, zawadzi, jak w jakiś tam sposób tym paskiem, że po prostu w taki oto niefortunny sposób, że no oczywiście zdarza się, że to może pęknąć, ale przy normalnym użytkowaniu raczej będzie to nie do końca możliwe. Kolejną bolączką tego modelu jest to, że lubią się nam czasami, pasek jest przykręcany na 4 właśnie takie śrubki, lubią się nam czasami właśnie wyrabiać te śrubki. Jeżeli będziemy przykręcać ten pasek parę razy, no to lubią nam się czasami wyrabiać gwinty, które są plastikowe. Moi drodzy, moje pierwsze spotkanie z tym zegarkiem modelu GW9400, no to już nie będę ukrywał, że dobre parę lat temu nastąpiło. Powiem Wam z pełną szczerością, że miałem tych zegarków 4 sztuki, w tym nawet limitowanego DCJ. Moi drodzy, obecnie mam wersję Y. Jest to fajna wersja, taka żywsza, nadaje temu zegarkowi troszeczkę takich kolorów i powiem Wam tak, ja tego zegarka prawie wcale nie noszę, ale go podziwiam. Mam go oczywiście na półce. Ja częściej noszę takie zegarki po prostu bardziej jak Kosa tego typu czy coś, ale ten zegarek jest naprawdę wyjątkowo po prostu ma w sobie coś takiego, że nie potrafię po prostu nie posiadać tego zegarka. Czasami go oczywiście założę, ale naprawdę i to nie dlatego, że ja nie wiem, piastuję go, czy coś, czy mi go szkoda. Nie, po prostu nie o to chodzi. Tak po prostu mam, że po prostu jakoś tak rzadko go zakładam, że tak się wyrażę. Ale zegarek jest naprawdę zacny i zasługuje, tak jak model GWG-1000, w pełni zasługuje na bycie właśnie taką ikoną takiego prawdziwego, rasowego G-Shocka, takiego prawdziwego, jedynego w swoim rodzaju. No moi kochani, nie będę Was zanudzał tą historią, jak ja miałem aż tyle modeli. Po prostu pierwszy model miałem trochę z przypadku tego GW9400. Oczywiście interesowałem się tym modelem, no bo kto by się nie interesował, kto w tym siedzi. Ale tak z przypadku, po prostu z wymiany. Ktoś mi zaproponował wymianę zegarek za zegarek i się wymieniałem i to był mój pierwszy oczywiście model podstawowy 1 AER. Ale bardzo fajny model, przypadł mi do gustu, byłem bardzo szczęśliwy, że posiadałem ten model. Później wiadomo, zmieniły się troszeczkę gusta, tak jak Wam powiedziałem. Rzadko go zakładałem, postanowiłem sprzedać. No wiecie jak to jest. Później za jakiś czas mi go zaczęło brakować, postanowiłem go odkupić, trochę ponosiłem, znowu trochę poleżał, potem wpadła limitka, więc postanowiłem podstawkę sprzedać. Po pewnym czasie postanowiłem sprzedać również limitkę, bo limitka też leżała pewien dłuższy okres czasu na półce. A później znowu zacząłem tęsknić, i trafił się ten model Y z tymi żółtymi akcentami, bardzo ładny. No właśnie tak to jest z nami, z tymi zegarkami, że po prostu kochamy te zegarki w taki oto sposób, że nie możemy bez nich po prostu funkcjonować, mimo tego, że ich nie nosimy na co dzień, a czasami się na nie popatrzymy. Nie? To jest właśnie ta miłość do Casio G-Shock, jest naprawdę wyjątkową miłością, bo powiem Wam tak szczerze, zegarki innych marek nie mają, moim zdaniem, ale to może dlatego, że ja jestem tym głębokim miłośnikiem tych zegarków, nie mają tego wyrazu, tego czegoś, a ten zegarek jest po prostu unikatowy, on ma coś takiego w sobie, może nie każdemu się będzie podobał, bo to jest taki zegarek stricte taki elektroniczny, dziwny i w ogóle, tak ktoś, kto pierwszy raz się spotka w ogóle z Casio G-Shock, to powie, to modele to są takie bazarkowe i w ogóle zwykły elektroniczny zegarek, co oni zwariowali, tyle kasy płacić czy coś, chociaż Wam powiem, że ten zegarek nigdy nie był mega drogi, zawsze te ceny były w miarę przystępne tego zegarka. Co do tego, co ten zegarek oferuje, to naprawdę to nie są drogie ceny. Oczywiście mówimy tu o nowych zegarkach, bo używane można jeszcze taniej nabyć. Ale powiem Wam, że właśnie to jest taka ta miłość, która sprawia, że człowiek po prostu docenia
takie szczegóły w zegarku i stąd tyle wersji jest tych specjalnych, typu inna ramka, inny o-ring na przykład od tego od upływu sekund, czy od kompasu, no wiecie, ten to akurat tu jest czarny w tym przypadku. No takie smaczki, czy inny kolor napisów, czy inny kolor guzika, no to miłośnicy wiedzą, o co chodzi. No, normalny człowiek tego nie zrozumie, ale miłośnicy tego właśnie G-Shocka to zrozumieją, że potem dziw taki, że ojej, jak ten zegarek w wersji podstawowej kosztuje przykładowo 1000 zł, dlaczego on w wersji specjalnej kosztuje 1800 albo 2000? Ale to jest to samo, ten sam moduł, to wszystko to samo, ma tylko trochę kolorów. No właśnie, moi drodzy, to jest właśnie taka właśnie i ciekawostka i takie właśnie taka refleksja nawet, że no niestety nie zrozumie tego ktoś, no bo tak samo nie kupi nikt zegarka limitowanego Casio G-Shocka przykładowo jeżeli ten kosztuje 1000, to za 3000 identycznego nikt nie kupi, bo pomyśli sobie, że szukają naiwniaka, chcą oszukać. To kupi tylko miłośnik i będzie wiedział, dlaczego on go kupi. Właśnie to jest piękne w tym wszystkim, że miłośnicy tych zegarków dostrzegają takie pierdołki, takie szczegóły, takie niewielkie rzeczy. To jest właśnie piękne w tym wszystkim. Myślę, że to tyczy się nie tylko Casio G-Shocka, ale również innych zegarków. Ale to tak jak właśnie chciałem Wam nakreślić mniej więcej, jak to wszystko jest pokomplikowane, jak to mniej więcej wszystko wygląda, jeśli chodzi o te nasze zegarkowe uczucia. A jak wygląda podświetlenie w modelu GW 9400 Rangeman? Drodzy, ostrzegałem, będzie to nudny film, straszny, tragiczny, nie oglądajcie go, nie. Nie, bo to nie ma sensu, wy wszystko o to wiecie, po co ja to w ogóle nagrywam, po co ja to w ogóle robię, po co, prawda, po co ja w ogóle nagrywam ten film, nie, może mi powiecie. No moi drodzy, jeszcze tak w warunkach polowych skorzystam z okazji, że tutaj dzisiaj jestem, chcę Wam pokazać ogólnie tarczę tego zegarka. Ona prezentuje się w taki oto sposób, no prosty cyfrowy zegarek, no nie, bez żadnych tam jakichś petard. To jest akurat wersja Y, co te żółte akcenty są bardzo tak mega widoczne, dodają żywości, takiego żywego koloru temu zegarkowi. Jest to naprawdę fajny, na żywo to się naprawdę fajnie prezentuje, ale w ogóle każdy romek jest moim zdaniem bardzo ładny. No to są zegarki naprawdę, które mają w sobie no to coś. Tylko mówię, to trzeba lubić, no to nie każdy lubi tego typu, no powiem taki fajny, muskularny, piękny zegarek, bo moje pierwsze wrażenie było takie, jak ten zegarek kupiłem, muszę się Wam przyznać do tego, że tak się patrzy, tak jak teraz się patrzy, nie? No nie no, taki to fajny pasek, taki mega, jaki tu kotek, jak to widać jakość wykonania, nie? Bo to taki kotek, tu wszystko jest klawisze takie muskularne, a tutaj ząg, a dlaczego ząg, nie? No a gdzie na tarczy są wskazówki? To taki fajny, super i ogólnie zegarek, a tu zwykły elektroniczny moduł, taka zabawka. No właśnie moim zdaniem to pierwsze skojarzenie będzie takie osób, które się właśnie w tych G-Shockach nie lubują, to właśnie będzie takie, no super, zrobili super zegarek, petardę, fajnie, a tutaj wsadzili zwykły elektroniczny moduł za parę groszy z odpustu i myślę, że ktoś za to zapłaci, nie wiem, z 1000 zł, ojeju, co to są za ludzie i w ogóle nie. Ale mówię szczerze, że pierwsze wrażenie mogło takie być, natomiast jeżeli ktoś wie, że ten zegarek posiada multiband 6, że posiada zasilanie solarne, że będzie 10 lat na akumulatorze, to jest, mówię, minimum 10 lat. Ten zegarek moim zdaniem to wytrzyma nawet do 30 lat użytkowania. Ten zegarek prosty, nie ma się tutaj naprawdę co w tym zegarku popsuć. No tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli nie będziemy tu nigdzie grzebać w tym zegarku, no jeżeli zmieniamy ten bezel, no to tutaj musimy tą osłonkę sensora ściągnąć, ale no oczywiście nie grzebiemy dalej, wszystko jest ok, no. Tylko żeby Wam do głowy nie przychodziło, żebyście nie chcieli przypadkiem czyścić tego żelu w sensorze, ale muszę Wam też powiedzieć, że tutaj mam kolegę, cześć, który też się zainteresował tym zegarkiem, wziąłem go na spacer akurat ze sobą.
No ale dobra, wracając do tematu zegarka, no to po prostu, no tak, mamy kółeczko, w którym upływają sekundy. Te kółeczko służy nam również do kompasu, pokazuje nam wskazania kompasu, pokazuje nam, a coś mi ta ostrość dzisiaj wyjątkowo, może dalej będę po prostu trzymał i nie będzie tego problemu. Cóż tam jeszcze? No mamy dzień tygodnia, mamy miesiąc, mamy dzień miesiąca, mamy również czas, minuty, sekundy, mamy godziny, mamy oczywiście naładowanie akumulatora, tu tu muszę przybliżyć, LMH, czyli baterii, nawet widzimy to. Mamy jeszcze tutaj PS, czyli Power Saving, czyli funkcję oszczędzania energii w nocy. Zegarek oczywiście śpi, czyli się wygasza w celu oszczędzania energii. Mamy również te kreski, czyli po prostu jest to, że sygnał radiowy został złapany, zegar jest synchronizowany. Oczywiście, czyli mamy po prostu te podstawowe rzeczy, które są nam najbardziej potrzebne w tym zegarku. No czego chcieć więcej od zwykłego zegarka? No chyba dokładnego tego, żeby sprawdzić dokładnie czas. No mi się wydaje, że to jest najważniejsze. Dzień tygodnia, żeby zobaczyć datę, bo bardzo często spotykamy się z tym, że w zegarku ta data już teraz, w dzisiejszych czasach, to jest moim zdaniem podstawą. Zegarek bez daty to coś nie do końca jest tak. Ja też zawsze z przyzwyczajenia zerkam, no jaki bym zegarek nie nosił, która jest godzina, to przy okazji, który mamy dzień, no bo mi zawsze, no ja wiem, że mamy na przykład marzec, czy mamy luty, no ale mi zawsze wypada, czy to dzisiaj 18, czy dzisiaj 19. Ja zawsze na zegarek spojrzę i tą datę zawsze sobie potwierdzę, no i dlatego tak moim zdaniem to właśnie, czego więcej od tego zegarka chcieć. Możemy sobie tu akurat też zmienić w tym zegarku na wykres barometru. Mamy tendencję spadkową. No właśnie, no, mamy ten barometr, mamy te wschody i zachody słońca, co jest bardzo fajne. No, może brakuje tu rzeczywiście, moi drodzy, tych faz księżyca, no bo może to byłoby fajne, no ale no niestety nie mamy tego, musimy jakoś z tym żyć. Mimo wszystko zegarek jest fajny. Co do sensorów, tak na szybko, no mamy kompas, który oczywiście świetnie sobie radzi. Ja kiedyś robiłem testy z innymi zegarkami z kompasem, oczywiście też Casio G-Shocka. Akurat GBDH 1000 bodajże testowałem, ale to już było ze 3 lata do tyłu. To powiem Wam szczerze, że kompas w Romku dobił go na głowę po prostu. Ten kompas nawet w gęstym lesie nie potrafił się rozkalibrować, potrafił naprawdę pokazać prawidłowe wartości. No i to jest moim zdaniem na duży plus. Mamy tutaj oczywiście jeszcze ten barometr. Mamy oczywiście również temperaturę, o której Wam pewnie zapomniałem wspomnieć. No oczywiście tę temperaturę możemy sobie sprawdzić po zdjęciu z ręki, no bo nie polecam tego do końca na ręku sprawdzać. No wiadomo, że te wyniki będą sfałszowane. Tak samo nie polecam, no można to skalibrować na ręku pod temperaturę ręki, no ale to też tak nie będzie dokładnie to pokazywać, jak po prostu bez żadnych kalibracji odłożymy ten zegarek na jakiś tam czas, no i po prostu po tym danym czasie ta temperatura nam pokaże się prawidłowa. No ten dany czas to tak 5 minut, no moim zdaniem, no tam według instrukcji obsługi to chyba będzie troszkę dłużej, no ale moim zdaniem te 5 minut wystarczająco wystarczy, żeby sprawdzić dokładnie jaka jest temperatura. Zresztą później jak będę nagrywał i Wam pokazywał funkcję, no to dokładnie już się w to zagłębimy, Wam powiem jak ta instrukcja o tym mówi. Tutaj mamy 1019 hektopaskali oczywiście, no i oczywiście jeśli mamy tutaj barometr, no to wysokościomierz mamy altimetr na zasadzie barometru. On jest też bardzo prosty, bardzo fajny, ponieważ mamy tutaj akurat na górze minus, to jest minus 210. Oczywiście, że jesteśmy 210 metrów pod poziomem morza. No oczywiście wiele osób, którzy ten zegarek zakupią na grupie, no oczywiście takich młodych, świeżaków, nie? To powiem Wam szczerze, że oni się dziwię, bo mówię tak, ja skalibrowałem ten zegarek dzisiaj, mam na przykładowo 100, no dobra, 100 metrów nad poziomem morza, mieszkam na 100 metrach. Ja nic nie ruszałem, ten zegarek leży w pokoju, jest na drugi dzień, a ja mam minus 69. No ale dlaczego tak się dzieje? No o co tu chodzi? Dlaczego tak się dzieje? No? No dlatego tak się dzieje, moi drodzy, że po prostu zmieniło się ciśnienie. No właśnie to jest barometryczny
wysokościomierz, więc nie możemy tutaj oczekiwać bez częstej kalibracji po prostu tych prawidłowych odczytów. No to nie działa tak jak w Garminie, że mamy GPS, złapiemy i na podstawie GPS-a wiemy, jaka ta wysokość. No nie, no niestety, tu jest tak prosta sprawa, która była w lotnictwie wykorzystywana, bo w lotnictwie były te właśnie barometryczne wysokościomierze wykorzystywane i poniekąd pewnie do dzisiaj są wykorzystywane, ale one są też kalibrowane. Bardzo często kalibrowane. To nie jest tak, że samolot się raz skalibruje, on już leci, nie wiem, przez ocean i on nie jest kalibrowany i oni już wiedzą, nie, to tak nie działa. To jest wszystko kalibrowane na podstawie danych. Tutaj mamy tak, tu mieliśmy 200 minus 200, teraz mamy plus minus 0. O co tu chodzi? To jest zmiana chwilowa naszej wysokości. Natomiast minus 68 to jest zmiana, znaczy to nie jest zmiana, to jest pokazane, na jakiej wysokości się znajdujemy w danej chwili. I teraz tak, jeżeli ja na przykład sobie skalibruję, o tym porozmawiamy sobie już w pokoju, ale chcę Wam tu tak na szybko pokazać, tak ku ciekawostce. Aha, bo tu jeszcze zmiana interwału jest. Dobra, no to sobie skalibrujemy no już na takie wartości normalne, nie na minusowe, bo to wiadomo jest. No w tym miejscu to nie powiem Wam szczerze, na jakie jesteśmy wysokości, ale tak pi razy drzwi jest 150. Jesteśmy na takiej wysokości. Więc damy 150. Musimy oczywiście trochę poczekać, żeby te 150 się nabiło. I także w ogóle, że nie musimy przyciskać co jeden, tylko po prostu trzymamy, a to nam się samo nabija. To i takie, dobra, damy 150, potwierdzimy adjustem. I teraz tak, tu nam się, aha, jeszcze możemy sobie zmienić na wykres. Widzicie, mamy teraz wykres, ale wrócimy do tego pokazywania. I teraz mamy plus 219, no Boże kochanie, co to jest 218, co to jest? No co to jest? A to jest to, że jeżeli ja 150 dodałem do minus 60 tam paru, no to wyszło 219 na plusie, czyli że mimo, że znajdujemy się na wysokości 150, przed chwilą znajdowaliśmy się na wysokości minusowej, minus 60 paru, no to mamy 219 w górę, czyli 219 metrów poszliśmy w górę. O, to na takiej zasadzie to działa. Oczywiście można to wyzerować, też bardzo łatwy sposób, przyciśnięciem raz pojedynczego przycisku forward, mamy teraz 0. No i teraz każda zmiana naszej wysokości będzie sygnalizowana plus minus na tym górnym zarzędzie. To jest bardzo fajne, bardzo fajnie mi się to podoba. Oczywiście również 13:51 jest to godzina, która cały czas się nam wyświetla w tym trybie. No i to też jest fajne, że ten tryb nam się sam nie wyłączy, możemy go monitorować cały czas. No to są takie smaczki, niby niewielkie, ale jednak naprawdę fajne. I no szczerze polecam. Powiem Wam naprawdę, że ten zegarek się mocno nie myli. Jeżeli będzie dobrze skalibrowany, jeżeli będziemy naprawdę w takich miejscach, w których po prostu będzie ta pogoda w miarę stała i ta pogoda nie będzie ulegała zmianom, widzicie, już mamy jeden w stałym. No tak, widzicie jak ten zegarek jest czuły? Bo w stałym po prostu z ziemi. No, zobaczcie. O, widzicie? A teraz damy go w górę. Widzicie jak to działa? Ten zegarek jest naprawdę zajebiście czuły. On jest naprawdę fajny, jeśli o to chodzi. Tylko mówię Wam, pogoda musi być o stałym ciśnieniu. Bo na zasadzie ciśnienia jest to pokazywane. Przed każdym wyjściem musimy ten zegarek kalibrować, moi drodzy. No niestety, ale musimy. No to nie jest zegarek z GPS-em, że złapiemy z GPS-a to wysokości w każdej chwili, bez żadnej kalibracji, tak dalej. No niestety, no. No ale dobra, nie męczę Was już. Widzę, że coś z tym obrazem dzisiaj nie za ciekawie to się prezentuje. Więc Was nie męczę, jedziemy dalej z tym. No dobrze, a może powiemy coś o wymiarach tego zegarka oraz jego wadze? Jak wygląda set od GW9400 Rangeman? Set od modelu GW9400 to jest taka standardowa puszka i pudełko. Oczywiście od Y jest już w nowszych takich moro kolorach. Od innych starszych były też standardowo czarne. Mamy oczywiście papierologię.
Instrukcję dość obszerną. Jakiś tam dowód zakupu z kartą gwarancyjną. Puszkę, przywieszkę. Oczywiście zgodno z kodem kreskowym z pudełka. No i nasz zegarek. Oczywiście nasz zegarek znajduje się już poza pudełkiem, ale on właśnie w taki oto sposób znajduje się w puszce, w naszym secie. Czyli po prostu taki standardowy set. Oczywiście z Japonii sprowadzane te zegarki mogą być w innych pudełeczkach, bardziej takich premium, że tak się wyrażę. Natomiast na naszym rodzimym rynku większość właśnie tych zegarków znajduje się właśnie w takich standardowych pudełkach i puszkach od G-Shock. No dobrze, zabieram Was do pokoju i porozmawiamy sobie troszkę o funkcjach tego naszego Romka. No i moi drodzy, dobrnęliśmy już do tej części właśnie z naszymi funkcjami, do tych funkcji. Moi drodzy, krótko i na temat. Wiadomo, że to akurat nie jest profesjonalny odcinek o omawianiu funkcji, lecz ogólnie porozmawiajmy o danym modelu zegarka. Chcę Wam go przedstawić ogólnie. Ten film już tak bardzo, bardzo długo trwa, więc jedziemy z tematem. Ogólnie mamy tarczę tak zwanego timekeepingu, czyli wyświetlenia czasu. Mamy dzień tygodnia, miesiąc, żeby ta ostrość nam nie ginęła. Miesiąc, czy trzeci, czyli marzec, 9 dzień marca. Mamy 16:24 i 20 sekund. Mamy oczywiście te kreseczki, czyli że po prostu zegarek był synchronizowany z zegarem atomowym, czyli czas został synchronizowany odpowiednio, upływ sekund na naszym kółeczku jest pokazywany. PS, czyli funkcja oszczędzania energii, power saving. Dobra, i jedziemy najpierw przez funkcję. Oczywiście przyciskiem Mode. Mode, przechodzimy do czasu światowego. Ta dolna godzina zmienia nam się na godzinę czasu światowego. Jest nam wyświetlany czas światowy, czyli 10:24 jest oczywiście w Nowym Jorku, a godzina 16:24 jest obecnie u nas tutaj właśnie w naszej strefie czasowej. Może ja tak będę trzymał, żeby tej ostrości nie gubić. I oczywiście po zmianie dolnym i górnym prawym przyciskiem oczywiście widzicie Chicago, czyli nam się to po prostu wyświetla, jakbyśmy oczywiście nie znali tych skrótów, no to po krótkim poczekaniu od przyciśnięcia widzicie, wyświetla nam się oczywiście dana strefa czasowa. Ja wrócę do naszego Nowego Jorku i przechodzimy dalej przyciskiem Mode. Mamy stoper. Stoper standardowo włączamy dolnym, zatrzymujemy, kasujemy. Oczywiście możemy tutaj również zmierzyć międzyczas. Możemy tutaj oczywiście, ten stoper jest bardzo rozbudowany. 0H to znaczy, że mamy 0 godzin, ponieważ ten stoper może obliczać bodajże do niecałych 1000 godzin, 999 godzin, 59 minut, 59 setnych sekundy. Także naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Jeszcze Wam pokażę. Uruchomię ten stoper. Wyjdę po prostu z tych funkcji do tak zwanego timekeepingu. O, teraz. I zwróćcie uwagę, że na tym kółeczku naszym wyświetlają się takie, widzicie? Co pokazuje nam, że zegarek, nie ma tu upływu sekund, tylko po prostu zegarek pracuje w trybie stopera. Wiadomo, możemy ten stoper włączyć i ten stoper może nam po prostu obliczać upływ czasu bez konieczności trwania w funkcji stopera. Dobra, zatrzymujemy, kasujemy i przechodzimy dalej. Dalej mamy timer. Timer oblicza nam 24 godziny, dokładnie 23 godziny 59 minut i 59 setnych sekundy. Oczywiście mam akurat tutaj 10 minut ustawione. Nie możemy timera ustawić na krócej niż minutę, niestety w tym modelu. Zatrzymujemy dolnym prawym, kasujemy górnym prawym. Kolejna sprawa to teraz po przycisnięciu Adjusta przez dłuższy czas możemy sobie oczywiście określić ilość godzin górnym i dolnym prawym. No, zobaczcie. Od 23 to, no, tam czy 1, 2, 3, o widzicie, czy 4 to już dowolnie. Natomiast same po potwierdzeniu modem przechodzimy do czasu, czyli do 10 minut, a już niestety, ale
sekund nie możemy tu ustawić. Natomiast jeśli chcemy ustawić 24 godziny, no to po prostu tu nic nie, to będzie 0, przechodzimy do minut i na minutach sobie po prostu ustawiamy 000. Potwierdzamy górnym adjustem. No i oczywiście teraz jak wystartujemy timer, no to będziemy mieli od 24 godzin w dół. No i też oczywiście możemy przejść do timekeepingu i ten timer będzie działał po prostu w tle, że nie musimy po prostu w tej opcji trwać równych 24 godzin, prawda? No dobra, ale my go zatrzymamy, wyzerujemy i ustawimy tak jak było do tej pory na 10 minut. W drugodolnym jedziemy w górę, ustawiamy 10 minut, potwierdzamy adjustem i tyle to na temat stopera. Jeszcze tam była godzina wyświetlana. Zresztą tak jak i w alarmach mamy bieżąco godzinę wyświetlaną. Alarmów mamy 4, alarm śpiocha, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, alarm śpiocha, sygnał pełnej godziny. No oczywiście adjustem sobie ustawiamy alarm i sobie oczywiście musimy włączyć, jak na przykład mamy 000, no to w tym przypadku będzie to północ na on oraz te dwie kreski, czyli off, czyli rewersem, czyli górnym prawym przyciskiem. I jednocześnie włącza nam się na tej dolnej belce, że nasz alarm jest aktywny. Dobra. Przechodzimy dalej, mamy wschody i zachody słońca. Oczywiście godzina 18 będzie to zachód słońca, godzina 6:34 będzie to wschód słońca. Jakby ktoś nie wiedział, mamy tutaj strzałkę w górę, strzałkę w dół. Mamy sunset oraz sunrise. Mamy oczywiście miesiąc i dzień, czyli 9 dzień marca i mamy w tym 9 dnia marca dany wschód i zachód o tej porze. Natomiast możemy sobie rewersem i forwardem zmieniać daty. Zwróćcie uwagę, 11, 12, 13, 14. Tu mamy, wyświetla nam się rok, a potem oczywiście ginie i wyświetla nam się czas wschodu i zachodu słońca. Czyli tak to mniej więcej wygląda. Dzisiaj, ustawimy sobie na ten 9, tak jak było do tej pory. No i dobra, jeśli byśmy chcieli zmienić oczywiście, bo teraz Wam powiem tak, ten wschód, zachód słońca nie jest brany z naszej pozycji GPS-u, bo ten zegarek GPS-u nie posiada, to musimy wejść w opcję ustawień z timekeepingu i wtedy się ustawia nasze położenie geograficzne, na podstawie którego jest właśnie wyświetlany wschód i zachód słońca. Ale tutaj nie możemy tego zrobić, musimy to zrobić poprzez timekeeping. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy funkcję recall, czyli funkcję zapisów. No tu akurat możemy sobie zapisywać kompas, możemy sobie zapisywać nasze wysokości, czyli możemy sobie zapisać, na jakiej danej wysokości o danej godzinie i danej daty się znajdowaliśmy. Mamy jeszcze tutaj, bo już przeskoczyłem, jeszcze może wrócę do funkcji recall. Forwardem sobie mamy tu jeszcze maksymalną wysokość, minimalną wysokość oraz no dobra, to by było tyle na temat funkcji zapisów. Jedziemy sobie dalej do receiving. Receiving, czyli funkcja, a w zasadzie to informacja na temat synchronizacji radiowej z Mindflingiem w naszym przypadku. Było to dzisiaj o 15:57. Dlaczego? Dlatego, że ja wymusiłem na tym zegarku to ręcznie o 15:57. Zegarek oczywiście złapał ten sygnał. Mamy oczywiście 3:9, czyli marzec 9, godzina 15:57. I jak to wymusić ręcznie? Po prostu musimy w tej oto funkcji dłużej przytrzymać forward, ale już nie będę tego robił, bo mi zginą mi te kreski, znowu będzie łapała, to trwa do 5 minut, więc nie chcę tego w tym momencie robić. Dobra, przechodzimy dalej, mamy timekeeping, no i oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o główne funkcje zegarka. Oczywiście podświetlenie włączamy tym środkowym przyciskiem, żeby włączył się auto LED, czyli podświetlenie na ruchy ręki, musimy go trzymać tak długo, aż po prostu taka funkcja LT nam się tutaj zaświeci. Dobra, i przechodzimy teraz do
do naszego kompasu, do naszych sensorów. Kompas nam pokazuje oczywiście kierunek na górze, na dole ilość stopni w międzyczasie, czyli na środku pokazana jest cały czas godzina. Jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie jest północ, no to widzicie, to taka kreska bardziej pogrubiona wskazuje nam kierunek północny. Mamy jeszcze w tym kompasie coś takiego jak funkcję zapisu kierunku. Możemy sobie zapisać kierunek w danym położeniu. Na przykład tu mamy samochód, idziemy sobie w lesie, zostawiamy samochód, odkręcamy się prosto do samochodu, przyciskamy forwardem, czyli mamy 99 stopni akurat do naszego samochodu. Możemy sobie iść w takim oto kierunku, czy w takim, czy w takim, czy w takim. Po prostu chcemy później wracać, no to jeżeli mamy tu 99, no to musimy sobie tak synchronizować, żeby te 99 synchronizowało nam się tutaj z tym, o tak jak teraz, i podążamy właśnie w tym oto kierunku i odnajdujemy nasz samochód. I to jest bardzo fajna funkcja, nie każdy zegarek to posiada, a właśnie ten Romek posiada. Bardzo fajna, przydatna funkcja. Oczywiście przyciskamy jeszcze raz, wyłącza nam się oczywiście ta chwilowa pamięć. Jeżeli byśmy chcieli dokonać funkcji zapisu, no to musimy sobie oczywiście przytrzymać reverse na tyle długo, aż nam pyknie i wtedy nam ten zapis zostanie przekazany do naszej funkcji zapisu. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o kompas. Kolejny sensor, no to kolejny raz musimy przycisnąć środkowy przycisk. Tu jest oczywiście ciśnienie. Mamy 1008 hektopaskali na chwilę obecną. Mamy wykres naszego ciśnienia, co pokazuje nam spadek naszego ciśnienia. Mamy oczywiście 23,7 stopnia Celsjusza w powietrzu. Oczywiście z naszego sensoru tutaj. Oczywiście będziemy nosić ten zegarek na ręku. Pomiar temperatury nie będzie w miarę wiarygodny. Oczywiście ściągamy zegarek, kładziemy zegarek. Tak około 5 minut. No i zegarek pokazuje nam prawidłową temperaturę, w jakiej się znajduje zegarek. W jakim otoczeniu się znajduje zegarek. Moi drodzy, teraz tak. Można oczywiście to kalibrować na ręku, ale ja tego nie zalecam ogólnie rzecz biorąc, bo to nie będzie do końca na tyle poprawnie, co po prostu zdejmujemy, położymy i wiemy, jaka jest ta temperatura, no ale wiadomo, że jak skalibrujemy na ręku, to możemy od razu tą temperaturę sprawdzać, ale to też jest pewne przekłamanie, bo możemy mieć jakąś kurtkę, jakiś sweter, czy coś, tam będzie nam zawsze troszeczkę cieplej, no wiadomo, to nie jest tak do końca, jak po prostu ściągnięcie i położenie zegarka, no ale dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ciśnienie. I kolejny raz przechodzimy do wysokościomierza. Wysokościomierz pokazuje nam aktualną wysokość, na jakiej się znajdujemy, czyli 143 metry. Na górze mamy plus 3, czyli po prostu zmiana na plus od poprzedniego ustawienia. Było ustawione na równych 140. Oczywiście możemy to wyzerować dolnym prawym przyciskiem. Przycisnąć raz, mamy plus minus 0. Oczywiście w dół to będzie minus, w górę to będzie plus. To jest też bardzo fajne, bo to jest nasza zmiana wysokości. I teraz tak, żeby zmienić sobie te 143, no bo wiadomo, że musimy bardzo często ten zegarek kalibrować, ale w bardzo łatwy sposób, oczywiście adjustem, przytrzymujemy dłużej, no i możemy sobie teraz po prostu prawym i dolnym, po prawej stronie górnym i dolnym prawym zmniejszyć bądź zwiększyć daną naszą wysokość. Ustawimy sobie na 140, potwierdzimy. Tu mamy jeszcze interwał. Możemy sobie go zmienić, ale na razie zostawimy na 140. Potwierdzimy to. I tutaj jeszcze nam się wyświetla wykres zmiany wysokości, a możemy sobie, ja to zawsze sobie wolę na taki normalny wykres zmiany, nie żaden tam słupkowy, tylko po prostu taki cyfrowy. No i weźmiemy na 0, żeby jeszcze było fajnie, czyli tak. No i tak to mniej więcej wygląda. Musimy pamiętać w zasadzie barometru wysokościomierz, więc moi drodzy, musimy bardzo często go kalibrować. Jeżeli jesteśmy w górach na jakichś szlakach, musimy dojdziemy do jakiejś tablicy informacyjnej, musimy tą skalibrować, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, przy zmianie ciśnienia atmosferycznego oczywiście ten zegarek bardzo szybko może nas wprowadzić również w błąd, a jest bardzo to zegarek czuły. Tak więc niestety to nie jest GPS-owy pomiar, natomiast taki pomiar wysokości moim zdaniem jest też bardzo fajny, ponieważ jest na tyle czuły, że możemy nawet jeżeli wchodzimy na drabinę wyczuć tą zmianę. A już w zegarku typu smart, jeżeli on bierze sygnał
po prostu z GPS-u te informacje, no to niestety, ale jak wejdziemy na drabinę, no to on nie wyczuje tego, że my jesteśmy na drabinie, tylko pokaże nam po prostu wysokość, na jakiej znajduje się po prostu Ziemia, że tak Wam powiem, a nie naszą wysokość, która się zmieniła względem właśnie Ziemi. No i to jest właśnie taka różnica, jeśli o to właśnie chodzi. No i dalej, po kolejne przyciśnięcie tego samego przycisku przechodzi ponownie do kompasu. Kompas jest naprawdę fajny, nie trzeba go kalibrować, jest naprawdę dobry, dobrze pokazuje, złego słowa powiedzieć nie mogę, ja miałem tych zegarków już sporo i naprawdę złego słowa o kompasie tutaj powiedzieć nie mogę. No i przyciskiem Mode wychodzimy do timekeepingu. Zegarek jest naprawdę fajny, może on jakoś mega mocny nie jest, ale moim zdaniem jest naprawdę super. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli ktoś nie potrzebuje wskazówek, no to jest zegarek dla niego. Casio przyzwyczaiło nas do tego, że zegarki z Solar multibandem są to zegarki bezobsługowe i samowystarczalne. Już pewnie się nie doczekamy, moi drodzy następcy, nowego Rangemana, już nie tego, ale tego nowego GPRH 1000, żeby po prostu ten nowy, kolejny, nie był smartnym, był normalnym, zwykłym, takim jak ten zegarkiem, tylko po prostu innym, ale również, żeby miał wymienne bezele, w łatwy sposób wymienne paski, żeby to można było po swojemu przerobić, żeby to było naprawdę to coś. Piękność jest w prostocie. Naprawdę, piękność jest ukryta w prostocie. Na dzisiaj będzie to już wszystko, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Obiecuję, że kolejny film będzie ciekawszy. Nie będzie już o modelu, który znacie aż tak wszyscy. No, będzie to model w ogóle inny. Jest nie ten przedział cenowy. Nie będę na razie zdradzał. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, że będziecie oglądać. Jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pozdro i hej!